Cześć! Tym razem dla silnika 230 na 400 V podłączonego w gwiazdę sprawdzimy, jak wyznaczyć przesunięcie fazowe Fi. Cęgi oscyloskopowe przełączamy na najmniejszy zakres pomiarowy i zapinamy je na przewód w taki sposób, aby zasilanie było przed cęgami, a za cęgami odbiornik. Następnie masę sondy oscyloskopowej podpinamy pod zwarte zaciski W2, U2, V2, a samą sondę pod zacisk uzwojenia silnika, na którym mierzymy prąd. Kursory pomiarowe oscyloskopu ustawiamy na kanał pierwszy oraz wybieramy ich typ jako horyzontalny, czyli pionowy. Zauważ, że do pierwszego kanału oscyloskopu podłączona jest sonda, która mierzy napięcie i na wykresie jest to żółta charakterystyka. Natomiast do drugiego kanału podłączona jest sonda, która mierzy prąd i jest to niebieska charakterystyka. Przesunięcie fazowe mówi nam, jak bardzo wykres prądu przesunięty jest w stosunku do wykresu napięcia. I na oscyloskopie mierzymy go jako czas od momentu, kiedy napięcie uzyskuje wartość dodatnią, do momentu, kiedy prąd uzyskuje wartość dodatnią. Biorąc pod uwagę, że częstotliwość w sieci to 50 Hz, czyli napięcie zmienia się 50 razy na sekundę, czyli pojedynczy cykl trwa 1/50 sekundy, czyli 20 milisekund, to nasze przesunięcie fazowe przeliczając z milisekund na stopnie wynosi 83,7 stopnia. I dla biegu jałowego jest to wartość prawidłowa.